Wrzesień to nie tylko początek nowego roku szkolnego, to także ważny miesiąc dla firmy Ascom i platformy SCADA ASICS, ponieważ to właśnie w tym miesiącu co roku prezentowane są nowe wersje systemu. Ja nazywam się Rafał Braś i razem ze mną jest facet w muszce, którego pewnie część z Państwa kojarzy z różnego rodzaju prezentacji, wykładów, warsztatów czy targów. Wacław Bylina. Kłaniam się. Startujemy z cyklem podcastów, w których będziemy mówić o naszym produkcie, systemie SCADA ASICS, ale i nie tylko. Dzisiaj odcinek pierwszy, ASICS 2026. Ja mam nadzieję, że nie zawsze będzie tak poważnie, jak tutaj kolega zaczął, bo to gadające głowy to nie jest nic mądrego i nikt tego nie będzie chciał oglądać. Także mam nadzieję, że się trafią też takie trochę bardziej wesołe kawałki. No ja też mam taką nadzieję. Wacku, zaczynając, ASICS 2026, ale powiedz coś nam o historii. Jak to się stało, że powstał ASICS? ASICS powstał tak samo, jak powstał Ascom, z potrzeby chwili. To znaczy, kiedy firma powstała w 1993 roku, zakładali ją specjaliści o dużym doświadczeniu już w przemyśle. No i ci specjaliści stwierdzili, że nie ma na rynku systemu SCADA, który spełnia ich wymagania, nie klientów, tylko tych właśnie założycieli, ojców założycieli Ascomu. A ponieważ wśród założycieli byli specjaliści, nadal są, dalej pracują w Ascomie specjaliści, którzy zajmowali się systemami czasu rzeczywistego, jak to się kiedyś nazywało, bo już od połowy lat 80. robili różnego rodzaju systemy tego typu, no to decyzja była natychmiastowa. Budujemy własny system SCADA, który będzie lepszy, nowszy i będzie nasz. Czyli będzie tańszy dla naszych klientów i będzie tańszy dla nas w stosowaniu. Tak po prostu. I tak trwa od ponad 30 lat. Od ponad 30 lat, bo pierwsze wdrożenie zakończyło się sukcesem na początku styczeń-luty, gdzieś tak mniej więcej, 1995 roku, czyli już 30 lat. A pamiętasz, czyja była pierwsza aplikacja, którą stworzył? Moja, wiadomo, że moja. W elektrowni Blachownia aplikacja pracuje do dzisiaj, sukcesywnie przenoszona na kolejne wersje ASICS-a. W tej chwili przełamaliśmy barierę tego starego systemu DOS, wszystko przeszło pod kontrolę Windowsów z konieczności, no i ASICS też migrował do Windowsów, zmieniając się w 2012 roku do wersji EVO, którą większość z Państwa zna. Starej wersji zapewne mało kto pamięta, bo to tylko tacy starzy górale jak ja pamiętają. Wywołałeś temat elektrowni. Powiedz nam proszę, zdradź nam, gdzie jeszcze jest stosowany ASICS? Gdzie go jest najwięcej? O, może tak. Może tak. Zaczęliśmy rzeczywiście od branży energetycznej. Przede wszystkim to był nasz największy klient. To były elektrownie zawodowe i to były elektrociepłownie. Także w wielu elektrowniach zawodowych w Polsce można znaleźć ASICS-a, w elektrowni Turów, w elektrowni Opole, w elektrowni Bełchatów, no właśnie w takich mniejszych też elektrociepłowniach miejskich, na przykład w Warszawie, Żerań, Siekierki czy Białystok, ale nasze portfolio zamówień, w których wykorzystywaliśmy ASICS-a, jest znacznie szersze. Ja zawsze bezczelnie mówię naszym potencjalnym klientom, że każdy obywatel Rzeczpospolitej korzysta z produktów, w którego wytworzeniu brał udział ASICS, bo ASICS jest obecny i w branży farmaceutycznej, więc jak kogoś złapie grypa i bierze jakąś tam pigułę, to duża szansa, że ASICS tam gdzieś się plątał. Czy na przykład jeżeli serek biały, albo żółty, albo jakieś inne specjały, czasami procentowe, to tam wszędzie ASICS jest. No słodycze też na przykład. Na rozruchu instalacji u jednego z producentów bardzo znanego produktu, nie tylko w Polsce znanego, bo również w Islandii, przytyłem 2 kilo. Żona mi to do dzisiaj wypomina. Ale zrzuciłeś. No zrzuciłem. No to naprawdę mamy praktycznie pełne spektrum branż, w których dokładnie działa tak, platforma dokładnie ASICS. tak. Trzeba tutaj jeszcze jedną rzecz podkreślić, bo nie wszyscy o tym może pamiętają. Nasz system jest klasycznym systemem SCADA, ale mamy też narzędzia
wbudowane w każdą licencję, do śledzenia produktu, do recepturowania. Dzięki temu ASICS sprawdza się i ma zastosowanie przy produkcji, nazwijmy to dyskretnej, gdzie trzeba śledzić produkt identyfikowany przez na przykład numer seryjny albo numer zamówienia, numer szarży i trzeba tworzyć historię jego powstawania w zakładzie. My to też potrafimy i w wielu miejscach coś takiego zostało stosowane. No właśnie, parę dni temu pomagałem jednemu z naszych integratorów w kolejnej takiej instalacji, która będzie następnym kamyczkiem do tego ogródka, że każdy korzysta z produktów, gdzie ASICS miał swój udział. No w tym wypadku to będą nasze zwierzaki domowe, nie mogę więcej powiedzieć. Dobra, żebyśmy za bardzo nie uciekli od tematu, żebyśmy nie poruszali teraz branży farmaceutycznej ani innej szczegółowo. Wacku, najnowsza wersja ASICS 2026 z premierą 1 września weszła na rynek. Co możemy... Narodziła się nowa świecka tradycja. 1 września wchodzi nowa wersja, plus minus jeden dzień, bo to tak wiadomo, może akurat wypaść... Dni robocze. Tak, może wypaść weekend. W tym roku szczęśliwie to był poniedziałek. No i rzeczywiście nowa wersja się pojawiła i może to nie są rewolucyjne zmiany, bo my nie robimy rewolucji, bo to oznaczałoby, że wycinamy co było, a przychodzi nowe. Na tym polega rewolucja. My ewoluujemy, ASICS ewoluuje, przychodzą nowe wersje, które posiadają ulepszenia, posiadają nowe funkcje, nowe możliwości. No i tak samo działo się w tym roku. No więc, tak jak powiedziałem, nie ma rewolucji, ale są bardzo istotne zmiany, które mają wpływ przede wszystkim na to, co się będzie działo w przyszłości, ponieważ przetestowaliśmy tego nowego ASICS-a z nieoficjalnymi, czyli beta wersjami, które my dostajemy od Microsofta, systemu Windows Server 2025 oraz z serwerem SQL 2025, które jeszcze, z tego co wiem, nie są jeszcze w dystrybucji, ale myśmy już sprawdzili, że działają. Ta nowa wersja, o której mówimy, 2026, już wiemy, że będzie pracowała z nowym systemem Windows, czyli jak gdyby nie ma ryzyka, że Microsoft nam zasadzi jakieś nowe kwiatki w ogródku i stwierdzimy, że no niestety tą ścieżką nie można iść, bo tam nowe kwiatki rosną. Nie, tu już jesteśmy sprawdzeni, to wszystko na pewno będzie działać. Ale oprócz takich spraw to wprowadziliśmy nowe funkcje. Tutaj w szczególności trzeba powiedzieć o jednej rzeczy istotnej. W obiektach wizualizacyjnych, tych, które Państwo widzicie na ekranie, czyli jakichś tam tekstach, nie tekstach, miernikach, różnych cudach, można zaimplementować wyrażenia. Te wyrażenia korzystają z funkcji ASICS-owych, pozwalają na wyliczanie wartości na podstawie innych zmiennych. No, problem jest tylko taki, że te wyrażenia się przeliczają w momencie, kiedy jakakolwiek ze zmiennych, które są używane w tym wyrażeniu, nastąpi odświeżeniu, zmieni swoją wartość. Czyli jeżeli mamy długie wyrażenie, w którym mamy 20 zmiennych albo i więcej, jedna tylko ze zmiennych się zmieni, to wyrażenie jest odświeżane. No tak, tylko że te zmienne nie zmieniają się synchronicznie, zawsze są pomiędzy sobą te odświeżenia przesunięte. Jakby na to nie patrzeć. Może z powodu tego, że zmienne są odświeżane w innych okresach, ale nawet w samym cyklu odświeżania one są między sobą trochę przesunięte. Efekt był tego taki, że to w sposób bardzo istotny obciążało procesor, jeżeli tych wyrażeń było dużo i były skomplikowane. W tej chwili wprowadziliśmy nową funkcję, która pozwala, nazwijmy to, zrobić porządek z tym wyliczeniem. Tak najprościej mówiąc. Mianowicie można synchronizować przeliczenie do określonego kroku w czasie. Czy możemy powiedzieć, deklarujemy, że wyliczenie, ta kalkulacja ma się dokonać raz na przykład na 5 sekund albo raz na sekundę. Bo wcześniej zdarzało się, że w ciągu jednej sekundy tych obliczeń było kilkanaście, kilkadziesiąt, bo kilkadziesiąt zmiennych się odświeżało, tak jakoś poprzesuwanych względem siebie. No i ta nowa funkcja może być implementowana w obiektach, to jest zrozumiałe, ale oczywiście jest również do tego odpowiednia akcja operatorska, która jest jak gdyby dopełnieniem tej funkcji i pozwala na wykonanie podobnego obliczenia na żądanie, na przykład przez kliknięcie na przycisk albo przy wykorzystaniu terminarza. Także tutaj poszliśmy jak gdyby kompleksowo i tę funkcję zmodyfikowaliśmy ją do różnych zastosowań.
To jest bardzo istotna sprawa. Wydaje się, że to niby nic wielkiego, ale to jest naprawdę istotna sprawa związana z wydajnością aplikacji, zwłaszcza kiedy mówimy o dużych aplikacjach na wiele tysięcy zmiennych. To są naprawdę już duże oszczędności. Drobne jakieś zmiany w obiektach, nowe możliwości w obiektach wykres, tekst. Tutaj nie chcemy się rozwodzić nad tymi drobiazgami, bo to są może nie kosmetyczne, bo są istotne to zmiany, ale chyba szkoda czasu o tym mówić. Natomiast doszło parę czynności, wydaje się istotnych, postulowanych przez naszych integratorów, związanych z edycją diagramów. Czyli na przykład jak w tej chwili można było wyrównać do lewego, do prawego obiekty wyselekcjonowane na diagramie, to teraz można dodatkowo powiedzieć, OK, ustaw szerokość wszystkich obiektów albo wysokość wszystkich obiektów, biorąc wzorzec z pierwszego wybranego. Dzięki temu możemy ładnie zrobić jak w wojsku krycie i równanie, te obiekty ładnie wyrównać na ekranie, ale również co do wielkości. Także jest to dosyć istotna sprawa, postulowana już od dawna. A powiedz nam taką rzecz, no, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, bardzo nie tyle modne, ale konieczne są teraz różnego rodzaju funkcje bezpieczeństwa. Zdradzisz nam coś? No, jest, ja nie wiem, czy może zdradzać, to są tajne rzeczy. Tajne przez Tak, nie, oczywiście. Nie powiemy. Nie, tutaj jak najbardziej staramy się nadążać za wymogami formalnymi również, ponieważ wchodzą przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, wchodzą normy, no i tutaj staramy się również być na bieżąco, jak to się mówi. No i faktycznie te nasze systemy obecne przechodzą walidację, czy powiedzmy zatwierdzenia u klientów, u których ten poziom zabezpieczeń wymagany jest bardzo wysoki. W związku z tym, no tutaj też się nie boimy się tych wyzwań. I druga rzecz, w każdej chwili również jesteśmy w stanie, jeżeli będzie taka potrzeba, odpowiedzieć na żądania naszych klientów, czyli jeżeli za chwilę się pojawi nowy przepis albo jakaś nowa regulacja, to jesteśmy w stanie tutaj reagować. Tutaj wydaje mi się, w szczególności trzeba powiedzieć o komunikacji szyfrowanej do urządzeń pomiarowych. To jest rzecz, która się pojawiła w niektórych protokołach. My to w tej chwili obsługujemy, także będzie bezpieczniej, jeżeli chodzi o komunikację. Ja też tak wtrącę, że w firmie też mamy bardzo dobrze funkcjonujący dział bezpieczeństwa. Bezpieczników. Dział ITOT. Tak jest. Także gdyby była potrzeba, służymy również. Tak, jako usługę, niekoniecznie związana z ASICS-em naszym, czy naszymi projektami, ale jeżeli chcecie Państwo, możecie wynająć naszych kolegów, naprawdę dobrych specjalistów, jeżeli chodzi o sprawy cyberbezpieczeństwa, do audytu swojego systemu, no po to, żeby oni mogli Wam zasugerować, co poprawić, jak poprawić, co zrobić lepiej. A proszę zwrócić uwagę, że mamy doświadczenia, czy ci koledzy mają doświadczenia, no właśnie ze względu na wymagania naszych klientów, czasami bardzo wysokie, bo takie wymagania, jakie obecnie wchodzą z przepisami nowymi, w niektórych branżach były już stosowane kilka lat temu. I my znamy te wymagania i my jesteśmy gotowi, żeby sprostać im. Zdradzamy coś jeszcze z nowych funkcji ASICS-a? Może nie nowych funkcji? Może jedną rzecz istotną, bo my od pewnego czasu narodziła się taka nowa świecka tradycja. 1 września wprowadzamy nową wersję, tak jak powiedzieliśmy, i zazwyczaj wiązało się to z wprowadzeniem korekt, nazwijmy to delikatnie, korekt cen w cenniku, bo też nowy cennik wchodzi do użytku. No i w tym roku też się pojawił nowy cennik. Bardzo istotna informacja jest taka, może nawet dwie. Zgodnie z zasadami, które zawsze ogłaszaliśmy, po wejściu wersji 20.26 teoretycznie miała zniknąć możliwość podniesienia wersji oprogramowania z wersji 10 do 20.26 za 50% ceny licencji. Już ta dziesiątka ASICS-a 10, wersja 10 wpadała do tego koszyka za 100%. Nie, pozostawiliśmy jeszcze 50%. I druga rzecz, chyba najważniejsza, tak, oczywiście, najważniejsza, ceny nie uległy zmianie, czyli generalnie nasze licencje w roku 2023
25 z dniem 1 września nie podrożały. To też Ceny, uczciwa cena. Że nie by nie powiedzieć więcej. Bardzo dobra. No, ja nie wiem, czy nie jesteśmy tutaj unikatem na rynku. Jak zresztą w ogóle jesteśmy unikatem na rynku. Znacie inny taki system ASICS, jak ASICS, z takim wsparciem technicznym, z takimi możliwościami, przy takiej cenie? Albo drugiego takiego faceta w muszce? Nie no, taki to jest to tylko ja. Tylko ty. Że czasem żartujemy, koledzy się śmieją ze mnie, że to jest prawdziwa muszka, a nie na gumce. Tak, Tylko wiązane, kolega. tylko wiązane, tylko wiązane. Tylko wiązane. Propos wiązań, niewiązań. Powiedzmy jeszcze o naszej usłudze Software Assurance, którą jest dodatkowa Niestety dodatkowo płatna, tak. do każdej licencji ASICS-a, ale daje nam dużo. To znaczy, zalety są jak gdyby dwojakiego rodzaju. Pierwsza jest taka, że jeżeli z jakichś powodów w przyszłości nasz klient będzie chciał podnieść wersję ASICS-a do najnowszej, a nie będzie miał tej usługi wykupionej, opłaconej, to musi kupić upgrade do nowej wersji. To kosztuje 50 lub 100% ceny licencji, w zależności od tego, jak starą wersję ASICS-a ma. Zakładamy, że tego się tak rzadko nie robi, że się co 2-3 lata podnosi, czy powiedzmy, że 50% ceny licencji. Ale z księgowego punktu widzenia, formalnego, jest to zakup niematerialnych środków trwałych, co oznacza amortyzację, co oznacza inwentaryzację, taką samą jak inwentaryzacja takich sprzętów jak stół, czy taka ścianka, to wszystko trzeba załatwić, to jest praca ludzi, to są koszty. Natomiast my proponujemy inne rozwiązanie, mianowicie jest to usługa o nazwie Software Assurance. Cały czas się zastanawiamy, jak to nazwać po polsku elegancko, ale nic nam nie przychodzi mądrego do głowy. Może po francusku? Po francusku? Oui. Będzie trudniej, dlatego że oni mają wszystko inaczej. Oni nawet nie mają programów. We francuskim nie ma programu komputerowego, jest logiciel. Oni nawet komputerów nie mają. Oni mają les ordinateurs. Nie będę polemizował. No, ale tak jest. No niestety tak jest. Ale wracając do tematu. Jest to usługa, której koszt wynosi 15% ceny posiadanych licencji rocznie, ale gwarantuje prawo do przejścia do każdej nowszej wersji, która się pojawi na rynku w okresie opłaconym. I oznacza to również, że koszt tej usługi można, mówiąc potocznie, wpuścić w koszty działania firmy, bo to jest usługa, a nie zakup środków trwałych. I proszę zauważyć, że 3 lata opłacania usługi to jest mniej więcej koszt, nawet jeszcze z lekkim zyskiem, to jest koszt podniesienia wersji ASICS-a do najnowszej. Tak by się to odbywało skokowo, a tak mamy sukcesywnie każde nowe wersje z każdymi unowocześnieniami, które tam w ASICS-ie dochodzą, również łatami, to jest tylko software, tam mogą być błędy. Także mamy zawsze świeży system i ASCOM gwarantuje, że jest on zgodny z bieżącymi wersjami systemu Windows, że wszystkie łaty są tam odpowiednio przyklejone i system działa sprawnie. Warto się nad tym zastanowić w kontekście długofalowej eksploatacji systemu ASICS. Dobrze, Wacku, takie pytanie. Jestem klientem. W czym ASICS jest lepszy od innych systemów? Jakie ja jako klient będę miał korzyści biznesowe? O, może tak. To jest trudne pytanie. To jest, nie. Ja mogę tak o tym mówić ze 3 dni. To jest tak trudne pytanie, że chyba trzeba byłoby cały podcast taki poświęcić temu, ale tak w krótkich żołnierskich słowach. Po pierwsze, polski system. To ważne. Jest istotne, bo w razie wsparcia technicznego rozmawia się z Polakami w polskich godzinach pracy. Ja znam tylko jedną amerykańską firmę, gdzie kiedy ja dzwoniłem z Polski, to tam środek nocy i siedział delikwent, nie żadna sztuczna inteligencja, tylko jakiś Johnny albo jakiś Steven i odpowiadał mi rzeczywiście w środku nocy. Ale to olbrzymia firma, oni sobie mogą na to pozwolić. Czyli mamy wsparcie techniczne po polsku, mamy też polskie ceny, co jest nie bez znaczenia. Mamy również pewną specyfikę tego systemu innego niż pozostałe, ponieważ tutaj
mamy wbudowane pewne narzędzia, które u konkurencji w 99% przypadków są ekstrapłatne. Czyli mamy wbudowaną edycję aplikacji, edytor aplikacji, mamy wbudowany system raportowania, system archiwizacji, na to nie ma oddzielnych licencji. I mamy jeszcze jedną rzecz istotną, w tym systemie nie ma procesu kompilacji, nie ma procesu publikowania projektu, tak zwanego deploy, co oznacza, że zmiany w aplikacji mogą być wykonywane online, w biegu. Czyli nie tracimy kontroli nad procesem, nie mamy dziur w archiwach danych analogowych i alarmów. Jeżeli mamy ważny obiekt, a mamy tylko jeden komputer, tak się może zdarzyć, bo inne wysiadły, zepsuły się, albo po prostu był jeden, to my możemy tę aplikację unowocześnić, nie przerywając obserwowania obiektu. To jest istotne dla ciągłości danych. To tak w największym skrócie. Tych zalet, możliwości innych niż u konkurencji jest więcej oczywiście. Tak powiedziałem, można by było zrobić Osobny webinar? cały webinar. A tam, Pomyślimy? może jakieś tygodniowe szkolenie nawet. Nie, żartujemy, ale można rzeczywiście długo na ten temat gadać. Basku, płynąc do brzegu. Nie zatrzymujemy się. Mam żółty czepek. Nie zatrzymujemy się. Ciągle się rozwijamy. Ciągle platforma ASICS się rozwija. Tak, oczywiście. Chciałem zapytać o perspektywy rozwoju, no bo klientów na pewno to ciekawi. Co planujemy jeszcze, czy coś nam gdzieś w głowie świta, czy coś ze sztuczną inteligencją? Znaczy tak, generalnie rzecz biorąc ASICS rozwijał się jako system SCADA, możliwości, różnego rodzaju obiekty, funkcje i tak dalej, to jest zrozumiałe. I doszliśmy do takiego momentu, kiedy stwierdziliśmy, że kurczę, są pewne powtarzalne, czy typowe problemy do rozwiązania i na bazie tej konstatacji powstał system ASICS Energy, czyli aplikacja specjalizowana do monitorowania mediów energetycznych wszelkiej maści. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów urządzeń pomiarowych. Powstała aplikacja ASICS OI do wyliczania na bieżąco, w czasie bieżącym, a nie post factum, nie na koniec zmiany czy koniec dnia, wyliczania współczynników efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. Powstała specjalizowana aplikacja ASEMIS do monitorowania emisji. No i fajno, tylko że nagle się okazuje, że takich aplikacji być może trzeba będzie więcej stworzyć, bo na przykład mamy aplikacje GIS, czyli takie, które operują na mapach, czyli obiekty wizualizacyjne są na mapach bezwspółrzędnych geograficznych. Tam mamy jeszcze sporo do zrobienia i podejrzewam, że to będzie rozwijane. Ale jest jeszcze inna rzecz. W tej chwili no, modne są chmury i w związku z tym ASICS jest gotowy na rozwiązania chmurowe. Mamy tutaj drivery do wymaganych czy używanych w tym środowisku protokołów, takich jak OPC i UA. Notabene musieliśmy się zapisać do fundacji OPC, jesteśmy członkiem fundacji OPC. I protokół MQTT. Także tutaj jesteśmy jak gdyby otwarci na takie rozwiązania chmurowe. Zresztą testowaliśmy, działa, korzystaliśmy z chmury Microsofta Azure. I druga rzecz istotna, która się przewija coraz częściej w zapytaniach naszych klientów, to jest możliwość udostępniania dużych ilości danych. Mówimy o dużych ilościach danych. I my mówimy, OK, do tego celu, do udostępniania, przetwarzania, analizowania dużej ilości danych jest takie narzędzie Microsofta jak Power BI. I tu też mamy przygotowany sprzęg, mówiąc brzydko, interfejs do tego, żeby wykorzystać narzędzia Power BI Microsofta tak w rozwiązaniach chmurowych, bo Microsoft tak to udostępnia, ale również w drugi sposób, inną metodą, czyli są to rozwiązania tak zwane on-premise, czyli rozwiązania lokalnie bez użycia chmury. Tu jesteśmy gotowi. To otwiera nowe perspektywy, nowe możliwości przetwarzania dużych ilości danych i wykonywania tych analiz łatwo, ponieważ Microsoft dostarcza gotowe narzędzia. My tylko dostarczamy danych, natomiast cała reszta jest jak gdyby po stronie Microsofta. I ponieważ to jest narzędzie uniwersalne i znają je inni informatycy, no to jak my dostarczymy dane, no to oni sobie mogą tam już wymyślać różnego rodzaju
kwadratowe, no nie, kwadratowe jaja nie, no, kura miałaby problemy, żeby znosić. Mogłoby zaboleć. No właśnie, duże jaja tam można sobie wyhodować i ugotować w tym Power BI. Duże, w sensie dużej ilości danych można przetworzyć i zrobić z tym to, co już klient sam sobie wymyśli i jego informatycy będą chcieli zrobić. Zapomniałem powiedzieć, zapytać o jedną rzecz tam we wcześniejszym module, jak rozmawialiśmy o ASICS-ie. Mianowicie posiadamy również aplikację mobilną do To już jest ASICS-a. tak stare, że zapomniałem o tym mówić. Stare, ale działające, Stare, ale jare. Stare, ale jare, działające 2000 bardzo dobrze. Tak, w 2017 roku dostaliśmy nagrodę Control Engineering Szanowane pismo. jako produkt roku właśnie za aplikację mobilną ASICS-a i to bez naszego udziału, bo Control Engineering jest solidną i obiektywną firmą i oni robią sami badania rynków w różnych obszarach, różnych produktów. To jest aplikacja, którą można pobrać ze sklepu oficjalnego, czyli App Store czy Google Play, Play, no. tak? Zainstalować na swoim telefonie czy tablecie. Ewentualnie można również używać tego interfejsu przez zwykłą przeglądarkę w komputerze, ale to nie o to tutaj chodzi. To jest aplikacja, która ma służyć przede wszystkim jako narzędzie dla służb utrzymania ruchu, po to, żeby gdy w zakładzie mamy na przykład dwóch dyżurnych automatyków, żeby każdy z nich miał na swoim telefonie aplikację i był na bieżąco powiadamiany o różnego rodzaju zdarzeniach w procesie technologicznym, ale również, żeby mógł zdalnie podglądać wartości, sterować napędami, zadawać wartości zadane itd., itd. Generalnie, aby mógł mieć pod kontrolą proces technologiczny. No tak, ale to chciałem jako taką ciekawostkę, tak to nazwijmy, wrzucić. No już praktycznie myślę na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. No, kawa się kończy, tak. Kawa się kończy, trzeba iść po nową. Tak. Jakbyśmy tak zebrali takie najważniejsze rzeczy o ASICS-ie, to co byśmy powiedzieli, Wacku? Najlepszy. To wystarczy. Najlepszy system Tak, to wystarczy. polski, Polski. Nie najdroższy, stabilny, stabilny. funkcjonalny. No, na jednym z obiektów zdarzyło się tak, że etapami robiliśmy naszą instalację, wykonaliśmy pewien etap, zakończyliśmy, pojechaliśmy sobie za przeproszeniem do domu i po roku wróciliśmy jak to się mówi, wróciliśmy na obiekt. No pierwsze, co robi projektant aplikacji ASICS, a ja nim byłem przez ponad 20 lat, no to podchodzi do komputera ASICS-owego, nawet zanim zdejmie czapkę i kurtkę i sprawdza, kiedy ostatnio był restartowany. Rok były te komputery, wszystkie komputery pracowały bez przerwy. Rok. To jest stabilność. To jest stabilność. To jest stabilność. To jest stabilność. Technologia. Technologia. Po prostu. My Polacy, no, możemy sobie tutaj podbijać bębenki, ale my jesteśmy dobrzy, jeżeli chodzi o programowanie. Wiadomo. No, tak jest. Myślę, że tak. Także drodzy Państwo, jeżeli jesteście, a mam nadzieję, że tak jest, zainteresowani testami na przykład naszego systemu, to również mogą Państwo pobrać ze strony asics.com.pl 90-dniową bezpłatną wersję próbną, gdzie mogą Państwo sobie projektować. Znaczy to jest przez 90 dni pełnoprawna, pełnosprawna stacja inżynierska lokalna, czyli pozwala na zbudowanie dowolnie dużego projektu, również sieciowego, aczkolwiek przetestować sieciowego nie można. Można go przetestować ewentualnie w przeglądarce jako klient webowy. Można uruchomić tę aplikację na czas ograniczony do 2 godzin, potem trzeba wyłączyć, ale projektować można non-stop. To jest normalna stacja inżynierska przez 90 dni bez żadnych dodatkowych kosztów. Tyle. A jak tym ASICS-em się bawić, jak tam kombinować, jak budować aplikacje? Sprawa prosta. Sięgamy na kanał YouTube, tam jest Kanał ASICS, SCADA ASICS. Wystarczy wpisać ASICS, SCADA ASICS, nieważne. Znajdziecie tam Państwo filmiki. A jeżeli są Państwo, inaczej, więcej informacji na temat ASICS-a znajdą Państwo na stronie www.asics.com.pl, o naszej firmie Ascom na stronie www.ascom.pl. Ascom przez K. Przez K, tak jest, nie przez K.
Przez C to są telefony, firma telefoniczna ze Szwajcarii. Tak. Także ascom przez k.pl. Mail bezpośredni do faceta w muszce konsultant.asix@ascom.pl. I ja jeszcze muszę pogadać z naszymi administratorami, żeby też był adres taki muszka@ascom.pl. O, O, i to był muszka.asix. muszka.asix. Tak, pomyślimy, damy wam znać. Wrócimy niebawem z kolejnym odcinkiem. Kolega tutaj przemycił w swojej wypowiedzi tytuł następnego odcinka. Zobaczymy, co to będzie. Dziękujemy.